Siemanko, z tej strony Spox2. Dzisiaj elektronika samochodowa. Taka malutka płyteczka. Wiecie co to jest? To jest elektronika, która zarządza radarem w samochodzie marki Maserati. Jaki model? Nie wiem, ale skoro ma to radar, to jest coś pewnie nowszego. A co my będziemy w ogóle robili? Popatrzcie na ujęcie z góry. To jest oryginalna płytka. Ta druga też jest oryginalna, oczywiście. Tylko że na lewej płytce ktoś już był. Ktoś coś kombinował. Może samochód jest po jakiejś kolizji, może po zalaniu. Ciężko powiedzieć. Tak czy siak, na tej płytce był jakiś serwisant, oblutował kilka elementów. Przetwornica, układy, cewki, diody, kondensatory. Co najważniejsze, gniazdo. Gniazdo to jest w ogóle przypalone. Patrzcie, jak wygląda na nowej płytce po prawej gniazdo, a jak wygląda gniazdo po lewej stronie. Jak zrobimy maksymalny zoom, to jeszcze lepiej będzie widać różnicę. Ale nie w tym rzecz, bo zakładam, że tą płytkę ktoś złożył do innego interfejsu i podlutował na sztywno te piny wszystkie, więc o to się rozchodziło. I co dalej? My będziemy musieli procesor przerzucić z płytki tej brzydkiej, przyjaranej do tej płytki ładnej, bo to jest nówka płytka. Dlaczego tak? W niektórych pojazdach, konstrukcjach są układy tak zabezpieczone, że nie da się ich ani odczytać, a nawet jeśli odczytasz, to czego nie zrobisz? Nie zapiszesz tego układu. I tak się dzieje właśnie z samochodówkami. Producenci za wszelką cenę wszystko dosłownie ukrywają na ile się da, po to, żeby niezależne serwisy poza ASO i tak dalej nie mogły wsadzić swoich rączek w kodowanie takich układów. Wiadomo, że po iluś tam latach w końcu ktoś to rozkmini, uda mu się to, nie? Ale kiedy mamy do czynienia z czymś nowszym, no to jedyną opcją w ogóle przywrócenia sprawności takiemu autu to jest przerzucenie procesora. No i dzisiaj właśnie będziemy przerzucali tego koleżkę. Przy czym ja dzisiaj już nagrywałem raz wstęp, niestety OBS się zaczął ciąć, musiałem przerwać, bo był jeden wielki slideshow, więc nagrałem proces, kiedy zdemontowałem układ. Właściwy procesor BGA był w tym miejscu i w ogóle mówiłem wtedy, że ta płytka była podlana topnikiem. Ona tutaj jest ciemniejsza. Tak czy siak układ zdemontowałem i jesteśmy przed wykonaniem jego rebalingu. I jak ten układ już zrebaluje, że tak powiem, wlutujemy go tutaj. A jest to układ o oznaczeniu SC667117MMMA. Dziwne oznaczenie, w internetach praktycznie temat nie istnieje. Więc to będzie przedmiotem dzisiejszej naprawy. Wymiana komponentu BGA, który jest przypisany do danej płytki i będę się powtarzał, trzeba go przerzucić. Także układ już jest w stoliku. Kulki są położone na świeżo. No i właśnie wtedy, jak przeszliśmy na minionka, a wy tego nie widzieliście, no to wszystko zaczęło się tak ciąć, że ja już powiedziałem, mam tego dość. Okazało się, że OBS ma taki problem, jeżeli są 3 kamery na jednym ujęciu, 3 różne źródła, 4K, to moja karta 3060 nie wyrabia. Jest ścinka, jest slideshow, więc jest z tym spory problem. Teraz tak, kulki mamy ułożone, topnik nałożony. Co robimy? Hoter w rękę, zrobimy wygrzewanie układu. Czyli będzie rebaling. Jak chcecie zobaczyć, jak kulki się kładą, zapraszam. Dobra. Temperatura 350. I to będzie, wiadomo, trwało trochę, ale liczmy, że do 2 minut kulki się położą. Zobaczcie, już zaczyna się dziać magic. To, co lubimy. Pyk. I powoli, powoli, powoli. Będę w sumie patrzył na monitor, bo inna jest ostrość tu, inna tam. Ale uda się. Dawaj, Spox. I to jest właśnie takie smutne w tych czasach, że nie dość, że ktoś wydaje sporo pieniędzy, czy na samochód, czy na jakiś nawet sprzęt, laptop, komputer, to im nowsza konstrukcja, tym więcej układów programowalnych. Słuchajcie, w najnowszych laptopach marki Dell i w Lenovo i tak dalej, coraz więcej jest układów programowalnych i my jako serwisy niezależne nie mamy do tego wstępu. Nie da się go odczytać.
I zawsze mija ileś lat, aż jakiś Hindus czy inny tam ogarnie to, złamie i podzieli się z światem za określoną ilość pieniędzy, bo to za darmo nigdy nie jest, nie? Więc takie buty. No i co? Kuleczki świecą, rebaling przeprowadzony. Ja w tym czasie już miałbym powiedzieć, idziemy na maszynę BGA, prawda? Idziemy wylutować procesor. Tylko jest jedno kuku, patrzcie. Idziemy na minionka. Pokażę Wam jedną rzecz, którą zrobię sobie taką furtkę. Ten układ BGA, on nie ma pod sobą znaczników, czyli miejsca, które by sugerowało, zacinam się, przepraszam, jak go ustawić. Tutaj tak, kropka, pierwsza sprawa. Musimy sobie zaznaczyć kropkę. Może zapamiętam, dobra. Tu będzie kropka, ale najważniejsze jest to, żeby zrobić obrys układu, jakikolwiek, czyli jak nie mamy znaczników, to delikatnie nożykiem z każdej strony tak przejechać, nie? Naznaczyć laminat. Także szukam nożyka i jedziemy. Spróbujmy zrobić cięcie, takie delikatne, tak żeby go sobie zaznaczyć, nie? Pyk. Myślę, że się uda. Wiadomo, nie lecę po laminacie tak za mocno, żeby go przyciąć, tylko żeby go obrysować. No i teraz sprawdźmy, czy jestem w stanie dojrzeć tego, bo z takimi rzeczami też różnie bywa, ale jest krecha, patrzcie. Widzicie tą kreskę na laminacie? Jedną, drugą, trzecią, wszystko jest gitara. W taki sposób można powiedzieć, że sobie wspomogłem. Dzięki temu nie będę się zastanawiał 10 razy, jak to powinno być. Bo nie ma nic gorszego niż błądzić i się męczyć samym ze sobą. Więc tutaj to ma sens. Ok. Co teraz możemy zrobić? Zaaplikować topnik, żeby już nie tracić czasu na maszynie. Czyli dajemy topniczek dookoła, cyk. Kolejny krok, maszyna, ustawianie, termopara, nagrzewanie i ściągamy dupka. Za ten czas, co w ogóle płytka się nagrzeje, to ten układ możemy oczywiście co zrobić? Wymyć, nie zaszkodzi. Także psikniemy sobie KT6, ujęcie na blat, może nam wyostrzy. Czasami jest problem z tym ostrzeniem. No, z tą optyką przy zoomie automatycznym, co ja mówię, zoomie automatycznym, trybie autofokus jest różnie, nie? Więc układ myjemy. Ja jestem zwolennikiem właśnie doczyszczania tych układów po rebalingu, nie? Bo tam stary topnik zostaje. Wolę go wymyć, nie zastanawiać się później, czy, wiesz o co chodzi. Jeżeli sprzęt nie wstanie na nogi po lutowaniu, to opcje są dwie, jak nie trzy. Pierwsza sprawa, zły montaż. Druga sprawa, nie wiem, sam w sobie walnięty układ. Trzecia sprawa, zły profil lutowniczy, który mimo, że wszystko poszło ok, to i tak wpłynął na co? Na uszkodzenie wewnętrzne laminatu, na uszkodzenie wewnętrzne układu. I takie rzeczy dzieją się. Więc jeżeli w grę wchodzą duże pieniądze, bo umówmy się, ta płytka z tego radaru to nie jest sprzęt, wiecie, za 2000 zł, 3000 zł. Taka płytka, żeby ją dorwać w ASO z programowaniem, zakładam, że to jest 8-10 tysięcy. A jak to jest Maserati, to myślę, że na 20 i więcej. Bo co tu dużo mówić, marki premium mają swoje cenniki. No jeszcze tak patrzę na to złącze. Kurde, jak to było przypalone, że ktoś tak to zjechał. No smuteczek, że taka rzeźba tu była robiona. Ktoś ratował się jak mógł, oblutowywał elementy, patrzcie, diody. Wiadomo, każdy próbuje po swojemu i zakłada, że to raczej wstanie na nogi. Natomiast mi ta robota nie przypadła do gustu. Jak nasz w ogóle procesor? Kulki doczyszczone. Jeszcze możemy na sam koniec tak w zasadzie zepchnąć na bok ten brud.
wsunąć brud, resztki topnika, nie w szczoteczkę, tylko w szmatkę. Wtedy laminat tego układu będzie taki czysty. Pokażę Wam go pod kątem i zobaczycie, że jest efekt. Pyk, doczyszczam. I teraz pod kątem będzie widać, że ten układ tak bardzo ładnie się świeci. O to się rozchodzi. Także to jest bardzo dobrze doczyszczone. Jeszcze pójdziemy na minionka i sprawdzimy sobie, czy dobrze mówię, czy głupoty gadam. Ja no spoko jest. I cała zabawa z takim układem. Po co? Po to, żeby naprawić sprzęt, żeby auto otrzymało swoją dawną sprawność, a my odpowiednie wynagrodzenie za rzetelnie wykonaną robotę. Bo nikt tu nie bierze jakiegoś hotera na pałę i nie wali wysoką temperaturą i robi niby rebaling, bo z tym się często niestety zderzyliśmy do tej pory. Dobra, idę na maszynę, trzeba układ zdjąć. Idę na maszynę, bo słuchajcie, już mamy 180 stopni. Zaraz będę próbował ruszyć delikatnie układem. Jak będzie pływał, ściągamy go. Dlatego lepiej warto nim tykać od góry i patrzeć, co się dzieje. - 200 stopni na maszynie. Jeszcze moment. - 220. Rusza się układ. Dobra jest. I ściągamy dupka. Pyk. I o to chodziło. I tu jest układ świeżo zdemontowany. Pompka trzyma go super. Patrzcie, jaka to jest moc. On się nie oderwie. To jest super sprawa. Ja się dziwię, że wcześniej nie używałem tych chwytaków z bateryjką, ale ruszasz, a on się trzyma przyklejony jak ktoś tam renty. Także ściągamy. Laminat zdjęty mamy z maszyny, jeżeli jesteście zainteresowani. Jak w ogóle wygląda taka płytka pod kątem kamery na termowizję? No to widzicie. Patrzcie, jak fajnie widać rozkład temperatury. Co jest cieplejsze, co jest chłodniejsze. I mamy porównanie side by side, nie? Technologia jest teraz taka fajna, że mając właśnie i optykę, i jedną, drugą, jesteśmy w stanie coś takiego prezentować. Płytka ma 50 stopni i można w tym momencie śmiało przystąpić do usunięcia starej cyny. Także idziemy na minionka. I powiem Wam, że ten układ nie podoba mi się za bardzo, bo pady lutownicze nie są w kształcie idealnych kółeczek, tylko zrobiły się takie, nawet nie wiem do czego to przyrównać, ale są takie półokrągłe, dosyć mocno. Coś czuję, że trzeba będzie nakładać solder maskę, ale obym się pomylił. Jak będzie, zobaczymy. Najpierw musimy zmieszać cynę i wyjdzie w praniu co i jak. Te laminaty przemysłowe, czy tam nawet samochodówka, powiem Wam, inaczej jest zrobiona niż typowy laptop. Zawsze jest gorzej, ciężej. Teraz tak, zbieramy cynę i robimy to możliwie najniższą temperaturą. No i już widzę problem. Trzeba będzie niestety użyć topnika, nie topnika, co ja mówię, solder maski. Patrzcie, przy samym zdemontowaniu układu już doszło, ajajaj, niedobrze. Pady, które przechodzą na drugą stronę laminatu, pobieliły się cyną. To jest lipa, wiecie? Trochę światło nam tu się odbija, ale żeby zobrazować problem bardziej, patrzcie. Teraz jakbym wypozycjonował układ, to jest spora szansa, że kulka A połączy się z kulką B, bo będzie miała bardzo blisko
bliską drogę, nie? Na przykład ta kulka jest spoko, ale już te dłuższe takie, to wszystko trzeba będzie solder maską przejechać. Bez tego ani rusz. No nic. Nie tego się spodziewałem. Więcej roboty i tyle. Także szukamy ostrości i próbujemy. Lecimy z plecionką. Zobaczymy, jak nam to będzie szło. Bo z tym jest różnie, ale będąc ostrożnym, myślę, że uda się. Ta płytka ma nieregularny kształt. Od spodu występują komponenty i ona mi się kiwa trochę. No ale bywa. Trzeba ją podejść delikatnie. Nie dociskamy plecionki na siłę, tylko powoli, powoli, powoli. O. I nie inaczej. Widzicie te pola? Kurde, ale się porozjeżdżały. Trzeba będzie wszystko elegancko solder maską pociągnąć. Ale co, nie dam rady? Dam radę. I jeszcze stamtąd, pach, pach, pach. Myślę, że w tym momencie to już wygląda. Czas na przemycie laminatu. No i przygotowanie jego na dalsze działanie. Także szmatkę dajemy, cyk. Teraz druk. KT6. Psikamy. Poczekajmy chwilę, niech to weżre się. I szczoteczka. No i co, Spox? Fajnie czy nie fajnie? No nie fajnie. Problem jest następujący. Kulka BGA z komponentu, który bym wlutował, połączy się w pierwszej kolejności, może w takim większym zoomie, z polami z lewej strony, jeżeli chodzi o ten punkt lutowniczy. Niestety ta kulka zaraz się rozjedzie i z wiją się połączy. Albo się połączy, albo nie. I wszystkie elementy, które są jasne, trzeba dodatkowo zabezpieczyć solder maską, bo jest ryzyko, że kulka stąd przeskoczy tu. Czajcie? A jak zrobi się zwarcie, no to upali. Jak taki procesor upali, to się robią spore koszty. No nic. Bierzemy solder maskę i nakładamy za chwilę. Całego procesu nie będę przedstawiał. Co chwilę będę robił pauzę i po prostu puszczał dalej, no bo zakładam, że to nie jest jakieś turbo ciekawe. No już zacząłem robić to w zły sposób. Czekajcie. Ajajaj. Człowieku, myśl. Masz mózg, to myśl. Chociaż czasami z tym jest różnie. Dobra, jeszcze raz poprawiam się. Moment. Bo nie pomyślałem. Solder maskę dajemy na wije. Punkty, które przechodzą na drugą stronę laminatu. Pyk. Także robimy pierwsze 3 i potem zrobię pauzę. Jak już będę miał więcej, pokażę Wam. Chodzi właśnie o taki myk. Aktualizacja. Jesteśmy może na 1/4. I tak jak układam te kulki na układach ręcznie, tak samo to zajęcie uczy czego? Cierpliwości. Bo nerwy tu nic nie pomogą. Idzie w miarę tak znośnie. Wszystko zależy od tego, ile będę miał na końcówce od pensety tego niebieskiego glajcu, którym jest solder maska utwardzalna. Zawsze to mówię i będę pewnie mówił. Jak coś robić to dobrze, a nie byle jak. Przynajmniej dawajmy od siebie więcej, niż byśmy chcieli. To moim zdaniem prowadzi do tego, że zbudujemy i wyrobimy sobie odpowiednie nawyki i dzięki temu w przyszłości będziemy mieli mniej problemów. Mowa oczywiście o jakimś takim serwisowaniu, nie?
Bo jakby robić szybko i byle jak, to umówmy się, to jest trochę jak kłamstwo. Ma krótkie nogi. Tak samo jest z serwisem. Zrobisz byle jak, ten sprzęt do ciebie wróci szybciej niż myślisz. Są może jakieś takie gałęzie, nie wiem, serwisowe, jak to nazwać nawet, określić, gdzie robisz szybko i dobrze i śmiga, ale u nas w laptopach, w konsolach nie przeskoczę tego. No i widzicie, jak to człowiek spędza swój czas z laminatem. Ale jest to jakby nie patrzeć. Ciekawe doświadczenie, bo dzięki temu, że właśnie nie tylko robię laptopy i konsole, właśnie czasami się zdarza taki laminat przemysłowy, to człowiek do niego podchodzi jednak z uśmiechem na ustach. Chce go spróbować robić, bo to jest zawsze coś nowego, innego, ale powiązanego z tą techniką, którą robisz na co dzień, czyli BGA. Ja jestem specjalistą z zakresu lutowania BGA, no to czy specjalistą, no, miałem certyfikat dwukrotny z Renexu, bo tam robiłem na to papiery. No i lubię tą technikę, no uwielbiam kulki, lubię lecieć w kulki. Nikt mi tego nie odbierze. Kulki to ja, a ja to kulki. Równie dobrze mógłbym mieć ksywę Pan Kulka. Zamiast Spox to Pan Kulka, nie? Jak chcecie, napiszcie komentarz pod tym materiałem. Hashtag Pan Kulka albo Kulka. Spox kulkowy. No i takie to buty. Dobra, robimy pauzę. Wracam jak będę dalej. Aktualizacja. No i jak nam idzie? W sumie to mi, ale wy patrzycie i dziwicie się, co ten wariat robi. Ale już niedługo. Jak jest? No zobaczcie, kurde. Trochę tego było. Zabawy z tym wszystkim. Ale po kolei porobiłem kropki. Nie wiem, ile ich jest. Zliczy ktoś szybko? Ile jest niebieskich kropek? Ile naniosłem poprawek? Można nawet jeszcze 2, ale nie, już tamtych nie trzeba. Najważniejsze są właśnie te pady, które mogłyby się rozlać pod układem BGA, no bo lepiej dmuchać na zimne. Także teraz lampka UV w rękę i UV-ujemy. Utwardzamy ten laminat. Zobaczymy, jak będzie. Można go delikatnie jeszcze podgrzać. Wtedy solder maska lepiej się utwardza. Jakoś tak bardziej jest twardsza. No. Także delikatny nadmuch typu 50-100 stopni nie zaszkodzi, a będzie lepiej. Więc jedną ręką hoter, drugą ręką UV. Panie, to się zateguje, nie? Myślę, że już jest git majonez, jak to mówi pani Basia. Dobrze jest? Dobrze jest. Teraz topnik. Topnika dajmy z głową. Pyk. Teraz go rozsmarujmy, szukając pędzelka. A pędzelek będzie gdzie? A tu. Ta pauza to jest zbawienna jednak. Nowa funkcja na kanale. Wybaczcie. Tak już zostanie, bo jednak dla mnie to jest mega komfort, gdzie czasami właśnie speszę się, bo coś nie wyszło, bo zapomniałem. I człowiek w niektórych sytuacjach nie wie, jak się zachować, co zrobić. A chciałbym, żeby ten materiał nie rozjeżdżał się nie wiadomo jak. To dzięki temu ta funkcja pauzy, gdzie mówię, że jestem na... Właśnie to jest to, o czym tam wspominałem. Jestem tutaj, mówię do Was, mam na imię Szymon. Ale jaki Szymon? Ano taki. Przecież to jest po prostu że ja byłem taki durny, jak montowałem sobie sam filmy przez te 2 lata, nie używałem opcji pauza. Nie pomyślałem o tym. Także jak widać, i to się dzieje tylko tak, wciskasz guzik, pauzujesz, przesuwasz się, coś mówisz i można fajną interakcję robić. Tak samo tutaj z ujęciami. Gitara. A wiecie, co jest najgorsze? Że czasami będę myślał, że na przykład wcisnąłem pauzę, a ona się nie wcisnęła, a ja tu zacznę chlapać pod nosem i będzie. Ale pamiętajmy, jesteśmy tylko ludźmi, więc dystans do siebie to bardzo istotna kwestia. Teraz co? Pozycjonowanie układu. W lewym dolnym rogu, tak jak wtedy zapamiętałem, była kropeczka. I kiedy nie mamy tych znaczników, weź wypozycjonuj taki komponent,
gdzie on będzie równiutko, idealnie. Są różne techniki na taką okoliczność. Zobaczymy, czy to, co robiłem wcześniej, rysowanie tych kresek, jakkolwiek mi pomoże z wypozycjonowaniem. Bo tutaj może być kuku. No ale kto wie. Zrobię zoom. Widzę obrys. Czy to nie obrys? Nawet w tej kamerze u Was słabo to widać. Czy układ jest równo, czy nierówno. Ciężkie do zauważenia, ale tak, tutaj jest. Czasami się zastanawiałem, czy by nie dać jakiejś farby. Ona by zostawiła swój ślad i mogłoby być też spoko. I umówmy się, każda technika jest dobra. Jeśli co? Jest dobra, jeżeli działa, nie? I powiem Wam, że w tym momencie ten układ siedzi niemalże równo. Przesunięcie tam 1/10, 0,2 mm nie powinny skazać tego na porażkę. Można jeszcze dodatkowo zrobić taki myk. Płytkę teraz trzymam poziomo, pod mikroskop, kąt 40 stopni i mikroskopem zajrzymy tam do środka. Będzie widać kulkę, która jest na polu lutowniczym, na padzie. Zaglądamy, zobaczymy, podnosimy płytkę i szukamy ostrości. Robimy zoom. No i patrzcie, widać kulki i widać pola lutownicze. I co jeszcze widać? Że te kulki są trochę przesunięte. Jest układ nieidealnie wypozycjonowany. Brakuje mu dosłownie, no może 0,4 mm. Ale te 0,4 ma znaczenie, więc dobrze jest trzymać paluchem układ i z drugiej strony go nasunąć. I to jest już, kurde, problematyczne, ale możliwe do zrobienia. Ten pad mi się nie podoba, jeden. Aha, dobra, on jest przedłużony, spoko. I powiem Wam tak, teraz ten układ śmiało można wlutować. Idziemy na maszynę BGA i patrzymy, jak on sobie siądzie przy temperaturze określonej. Laminat mamy przygotowany, osiągnął temperaturę roboczą. Odpalamy co? Górną grzałkę, bo od góry grzejemy hoterem. 3, 2, 1, start. I teraz nie zostało mi nic innego, jak patrzeć w kamerę i dostrzec, w którym momencie układ sobie siądzie, on się położy i ile będzie stopni na laminacie. Patrzcie, patrzcie na kulki, już dochodzi do rozpływu, mamy 184 stopnie i niebawem cały układ pyk, położy się. Mamy już ten moment, temperatura 190, poczekamy do 205 stopni, myślę, to jest taka bezpieczna temperatura na lutowanie tych komponentów. I wtedy przerywamy nagrzewanie laminatu i odpalamy powolne studzenie. 200, 201, 202, zabieramy górę. Za chwilę przychodzę z tym układem tutaj i sprawdzimy sobie pod mikroskopem, jak on się wlutował, czy nie ma zwarcia pomiędzy pinami, bo gwarancji nie mam, a wykonanie takiej typowej optycznej inspekcji jest kluczowym dla sprawy czym? Elementem. Mam już płytkę, jeszcze 50 stopni na niej, ale w rękawicach odpowiednich nie będzie nas parzyła. Teraz idziemy na minionka. Chodź minionek, zobaczymy co jest grane. Pierwsza sprawa, wymyję pozostałości topnika, bo dobrze by było, żeby ten laminat prezentował się możliwie najlepiej. Robota musi się bronić jakością, a nie chodzi tylko o sam wlód, nie? Estetyka pracy, podstawa. Więc działamy. Szuru buru musi być. Teraz szmatka. Kolejna sprawa, możemy hoterem też go podmuchać, żeby pozostałości PCC wypłynęły spod układu. Widzicie? Tam pracuje i topnik, i PCC.
Domyję teraz jeszcze raz. No i sprawdzamy układ. Chociaż jeszcze troszeczkę brudny jest. Chodź tu. Momencik. I jeszcze kilka szlifów. No dobra. Wygląda gitara. Teraz najważniejszy moment. Patrzymy, czy kulki są git, czy jednak moja robota jest kiepska. Robimy zoom. No i wygląda jak najbardziej ok. Jedna strona, teraz druga strona. Jeżeli nie ma widocznego zwarcia, to można powiedzieć, że jesteśmy w domu. Come on. Robimy przybliżenie. Przez to, że te pady lutownicze nie były idealnymi kółeczkami, to te kulki też nie są okrągłe, nie? Niektóre są właśnie takie troszeczkę zdeformowane. Można nawet zwrócić uwagę na tą narożną kulkę. Takie szpiczaste się porobiły, bo cyna rozciąga się po całej długości pada. Dlatego tam wolałem jednak zrobić tą solder maskę, bo wiem, że ta kulka połączy się, a w pewnym momencie jakbym mnie tam przed tego nie dał, to pad nie łączyłby. Więc tutaj jestem pewien swojej roboty. No i gitara. Zrobione. Aby jeszcze im to zadziałało, bo wiadomo, taki element trzeba włożyć do układanki, czyli w tym wypadku do auta marki Maserati i oby tej firmie to działało. Fajnie byłoby w ogóle jeszcze taką dograć scenę, gdzie na przykład jadę do takiej firmy, daję im płytkę i oni uruchamiają ten samochód i pokazują, że to działa. I ja też pokazuję, że to działa. Przy czym nie każda firma będzie chciała, żebym wchodził na teren zakładu i pokazywał ich robotę, bo wiadomo, to są elementy typu know-how, no i nie każdy sobie życzy na takie rzeczy, nie? A jak myślicie, fajne by to było? Jakbym tak podjechał do kogoś i pokazał właśnie coś od środka? Bo mam taki jeden temat, zastanawiam się, czy w razie czego, jak coś naprawię, to pojechać do jakiejś tam fabryki. Ale to jest tak luźne myślenie, wolne, luźne, jak zwał, tak zwał. Dobra, jak materiał się podobał, łapa w górę, pamiętaj, zostaw komentarz, napisz, co myślisz o tym, że producenci blokują układy, nie da się ich odczytywać, nie da się ich zapisywać i trzeba dokonywać partyzanckich prób napraw, czyli przerzucania komponentów BGA, procesorów, serc, płytek, których inaczej nie naprawi. Trzeba przerzucać z jednej płytki uszkodzonej do drugiej i robić test praktyczny. Był z Wami Spox2, trzymajcie się, yo!